Zawierający najwięcej tajemnic i powiązań dokument w Polsce to akt małżeństwa. Jest traktowany jako dokument bez większego zastosowania, jednak jego stosowanie jest konieczne w wielu sytuacjach, nie tylko przy ślubach czy rozwodach. Czy akt małżeństwa to jedynie zaświadczenie? Do jakich celów może być jeszcze wykorzystane? Jakie dane osobowe są przetwarzane w akcie małżeństwa? Co to jest dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego? Jaki to ma związek z historią Kościoła? Jak można uzyskać wielojęzyczny odpis i do czego taki odpis może się przydać? Jest to drugi najbardziej istotny dokument genealogiczny, który może skrywać najwięcej tajemnic i umożliwiać ustalenie powiązań z innymi dokumentami. Jest to też dokument międzynarodowy, który daje dodatkowe prawa. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Świadectwo małżeństwa. Akt małżeństwa to dokument sporządzony jako dowód zawarcia małżeństwa. Dawniej odpowiednikiem aktu małżeństwa była metryka ślubu, sporządzona zazwyczaj przez odpowiednie władze wyznaniowe, np. parafialne. W Polsce do XVI wieku ślub miał charakter świecki. Po soborze trydenckim śluby kościelne stały się jedyną formą zawierania małżeństw. Od 1577 roku ślub bez dopełnienia wszystkich wymogów kościelnych był prawnie nieważny. Śluby cywilne wprowadzono dopiero kodeksem Napoleona w czasach księstwa warszawskiego. Jednak z uwagi na brak odpowiednich urzędników nadal praktykowano śluby kościelne, ponieważ duchowni odmawiali udzielania ślubów cywilnych. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 roku przywrócił śluby kościelne jako wyłączną formę małżeństwa, a w 1836 roku wszystkie kwestie małżeńskie przekazano do sądów kościelnych. W zaborze pruskim w 1874 roku wprowadzono śluby świeckie. Następnie Polska przyjęła system prawny małżeństw po zaborach i do końca okresu międzywojennego, gdzie funkcjonowały w takiej formie. Od 1 stycznia 1946 roku dekretem z 25 września 1945 roku wprowadzono prawo małżeńskie o aktach stanu cywilnego, które zakładało wprowadzenie w pełni świeckich ślubów cywilnych, gdzie śluby kościelne mogły być zawierane na życzenie małżonków i nie powodowały żadnych dodatkowych skutków prawnych. Z tego okresu pochodzi wiele pomyłek w dokumentacji, ponieważ duchowni nie informowali biorących ślub kościelny o potrzebie zawarcia także małżeństwa cywilnego. Sytuacja trwała aż do 1958 roku, gdy wprowadzono wymóg zawarcia małżeństwa cywilnego przed ślubem kościelnym. Natomiast konkordat z 1993 roku wprowadził możliwość zawarcia ślubu cywilnego przez ceremonię ślubu kościelnego. Jako ciekawostkę można podać to, że w starożytnych Chinach ludzie o tym samym nazwisku mieli obowiązek sprawdzenia w swoich drzewach genealogicznych przed zawarciem małżeństwa historii, aby zmniejszyć ryzyko kazirodztwa. Natomiast małżeństwo z krewnymi po stronie matki nie było uznawane za kazirodztwo. Po śmierci pary małżeńskiej mąż i żona byli grzebani na oddzielnych cmentarzach swoich klanów. Dokumentem funkcjonującym obecnie w systemie prawnym w Polsce jest akt stanu cywilnego, czyli pojedynczy wpis w Księdze Stanu Cywilnego, która funkcjonuje od 1 marca 2015 roku. Rejestracja stanu cywilnego odbywa się za pośrednictwem Rejestru Stanu Cywilnego poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją 3 rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Za akt stanu cywilnego często mylnie uważa się jego odpis. Natomiast oryginalny akt w ramach księgi posiada wyłącznie Urząd Stanu Cywilnego. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać wyłącznie odpis. Obecnie aktami stanu cywilnego nie są też akta metrykalne parafii. Sporządzenie aktów dokonuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, właściwie według miejsca zdarzenia. W przypadku wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa jest to Urząd Stanu Cywilnego, pod którym podlega miejsce przeprowadzenia ślubu. Zdarzenie, które zaszło za granicą i dotyczy obywatela polskiego, może oprócz zagranicznego urzędu zostać zgłoszone polskiemu konsulowi. Konsul przekazuje taką informację do Polski, a akt stanu cywilnego zostaje sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście. Zdarzenia zgłoszone obcemu urzędowi stanu cywilnego również mogą być później umiejscowione w polskich urzędach. Dotyczy to przypadków małżeństw zawieranych za granicą, gdy jeden z małżonków jest obywatelem polskim, lub gdy za granicą ma miejsce urodzenia dziecka obywatela polskiego, przebywającego tam na stałe. Istnieje też coś takiego jak Księga Stanu Cywilnego. Jest to rejestr publiczno-prawny prowadzony przez Urząd Stanu Cywilnego w celu rejestracji stanu cywilnego osób. Jest to forma istotna zwłaszcza dla zdarzeń dokonanych przed 2015 rokiem.
ponieważ od 2015 roku rejestracja stanu cywilnego odbywa się za pośrednictwem rejestru stanu cywilnego, a dotychczas sporządzone akty powinny być przeniesione do tego rejestru. Księga taka ma postać papierową. Same strony księgi uzupełniane są ręcznie, maszynowo lub przez wydruk komputerowy. Istnieje możliwość równoległego jej wprowadzania w systemie komputerowym. Na zawartość księgi składają się akty stanu cywilnego 3 rodzajów: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Wpisuje się je chronologicznie, jeden pod drugim, nie pozostawiając pustych stron. Co do zasady, jedna księga powinna obejmować 1 rok, ale możliwa jest kontynuacja zapisków aż do ostatniej strony, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Tak więc w przypadku poszukiwań genealogicznych, gdy mamy do czynienia z zapisami z początku roku, istnieje możliwość, że zostały zapisane na ostatnich kartach księgi z zeszłego roku. Księgi przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym je sporządzono i nie można ich wynosić poza jego lokal. Po 100 latach od sporządzenia ostatniego aktu księgi przenosi się je do właściwego archiwum państwowego. Niektóre księgi przechowywane są w innych urzędach stanu cywilnego. Na przykład księgi z obszaru II Rzeczypospolitej, który po II wojnie światowej pozostał na terytorium Związku Radzieckiego. Przechowuje Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście. Z aktu małżeństwa. Zawiera 9 obszarów, w których są zawarte szczegóły małżeństwa. Pierwsze pole to dane osób, które zawarły małżeństwo. Są w nim zawarte dane zarówno pana młodego, jak i panny młodej. W zakresie imię pierwsze, imię drugie, kolejne imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia. Już ten zakres danych pozwala nam wskazać bezpośrednio osobę przez imię i nazwisko, gdzie wyróżnikiem w przypadku tych samych imion i nazwisk może być nazwisko rodowe lub data urodzenia, a nawet miejsce urodzenia. Drugim obszarem jest data małżeństwa i miejsce zawarcia małżeństwa. Trzecim obszarem są dane osobowe rodziców. Znajdziemy tu dane osobowe 4 osób: ojca mężczyzny, matki mężczyzny, ojca kobiety i matki kobiety. Zakres danych to oczywiście imię lub imiona rodziców oraz nazwiska rodowe. Dla przypomnienia, w Polsce nazwiska rodowe mężczyzna dziedziczy po tzw. mieczu, czyli po ojcu, ale może je zmienić podczas małżeństwa i przyjąć nazwisko żony. Przy nazwiskach latynowskich kobiety używają zarówno nazwiska ojca jako pierwsze nazwisko, jak i matki jako drugie nazwisko, tak zwany middle name. A po ślubie nazwisko męża staje się tym pierwszym. Natomiast dotychczasowe nazwisko ojca przechodzi na drugie nazwisko middle name. Dlatego analizując dane rodziców, należy mieć na uwadze również ewentualne zmiany, które mogły wynikać z naprawdę różnych przyczyn. Przyjmowanie nazwiska żony albo inne zmiany nazwisk ze względu na kulturę lub wyznanie nie były tak mało popularne, jak się powszechnie przyjmuje. Podobną sytuację mamy w przypadku terenów wschodnich, gdzie za pierwszym imieniem przyjmuje się drugie imię pochodzące od imienia ojca. Czwartym obszarem są dane dotyczące nazwisk małżonków po zawarciu małżeństwa. Jest to swojego rodzaju deklaracja zawarta wcześniej. Wynikiem tego pola może być to, że żona przyjęła nazwisko męża, mąż przyjął nazwisko żony, jedno lub dwoje z małżonków przyjęło podwójne nazwisko, gdzie nazwisko męża jest pierwsze, jedno lub dwoje małżonków przyjęło podwójne nazwisko, gdzie nazwisko żony jest pierwsze. Te zmiany są i były w Polsce bardzo popularne, np. ze względów na wykonywanie zawodów. Przykładowo, obecnie kobieta notariuszka lub adwokat często nie zmienia nazwiska i zostaje przy panieńskim, ze względu na to, że zawód ten wymaga wypracowania swojego własnego nazwiska na rynku i nazwisko niejako jest swojego rodzaju marką własną. Zmiana nazwiska w tym przypadku oznaczałaby konieczność rozpoczynania wszystkiego od początku oraz koniecznością zmiany wielu dokumentów i licencji. Pole 5 to informacja o tym, jakie nazwiska będą miały dzieci zrodzone z tego małżeństwa. I sytuacja jest podobna jak w punkcie 4. Nazwisko męża, nazwisko żony, podwójne nazwisko, gdzie nazwisko męża jest pierwsze, podwójne nazwisko, gdzie nazwisko żony jest pierwsze. Może się zdarzyć sytuacja, gdzie mąż przyjął nazwisko żony z praktycznych pobudek, a żona została przy swoim. Natomiast dzieci otrzymują nazwisko męża. Pole 6 dotyczy aktualnie noszonego nazwiska, jeśli jest inne niż po zawarciu małżeństwa. To pole może wprawić w zakłopotanie niektóre osoby. Może się zdawać, że jest to dublowanie danych z informacjami o panieńskim nazwisku lub po zawarciu małżeństwa. Opis tego pola jest dość niefortunny. Natomiast jest to wytrych do tego, aby zamieścić dodatkowe nazwiska, np. w przypadku, gdy jedno z małżonków nosiło dotychczas również inne nazwiska. Przyczyn może być wiele. Jednak przykładem może być sytuacja, gdy kobieta wcześniej była mężatką.
Wówczas możliwe, że nazwisko panieńskie nie będzie tożsame z tym poprzednio noszonym. Kobieta mogła zostać przy nazwisku poprzedniego męża lub powrócić do swojego panieńskiego. Pole to pozwala zachować ciągłość w chronologii nazwisk. 7. pole to pole z adnotacją o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaniu nieistotnego małżeństwa, o separacji, o zniesieniu separacji, oznaczenie sądu wraz z sygnaturą akt sprawy oraz datą uprawomocnienia się orzeczenia lub też oznaczenie aktu zgonu jako czynnik wskazujący ustanie małżeństwa. Pole 8 to informacja o odpisie, czyli miejsce sporządzenia aktu, data sporządzenia odpisu i informacja o wniesionej opłacie skarbowej. 9. pole to natomiast własnoręczny podpis urzędnika wydającego odpis oraz pieczęć. Odpis w prawym górnym rogu zawiera 2 numery. Pierwszy to numer wydanego druku z numerem ewidencjonowanym w konkretnym urzędzie, natomiast drugi numer to numer druku arkusza, ponieważ wszystkie arkusze stanowią druki ścisłego zarochowania. Ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4 o wymiarach 210 mm na 297 mm. Wydawane jest na blankiecie utrzymanym w różowej kolorystyce, wykonanym na papierze ze znakiem wodnym, nie wykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym drobny pyłek wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym. Dodatkowo w blankiecie odpisu skróconego aktu urodzenia zamieszczono zabezpieczenia takie jak tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, druk reliefowy, mikrodruki, elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie, element graficzny wykonany farbą irydyscentną, element graficzny zawierający efekt kątowy, element graficzny wykonany techniką suchego tłoczenia. Oznaczenie indywidualne składające się z 2 liter i 7 liczb. Odpis zupełny aktu urodzenia zawiera 9 obszarów, w których są zawarte szczegóły małżeństwa. Pierwsze pole to dane osób, które zawarły małżeństwo. Są w nim zawarte dane zarówno o pana młodego, jak i panny młodej w zakresie imię pierwsze, imię drugie, kolejne imiona, nazwisko rodowe. W przeciwieństwie do skróconego odpisu, tu dochodzi oddzielne pole w postaci informacji o stanie cywilnym. Jest to częściowe zastąpienie pola 6 ze skróconego aktu urodzenia. Te pola mogą w pewnym sensie się uzupełniać. Są też informacje na temat daty urodzenia i miejsca urodzenia. Już ten zakres danych pozwala nam wskazać bezpośrednio osobę przez imię, nazwisko, gdzie wyróżnikiem w przypadku tych samych imion i nazwisk może być nazwisko rodowe lub data urodzenia, a nawet miejsce urodzenia. Drugim obszarem jest data małżeństwa i miejsce zawarcia małżeństwa. W trzecim obszarze znajdziemy dane osobowe rodziców, a więc dane osobowe 4 osób: ojca mężczyzny, matki mężczyzny, ojca kobiety i matki kobiety. To pole różni się od aktu skróconego tym, że zawiera zarówno nazwiska, jak i nazwiska rodowe. Zakres tych danych to oczywiście imię lub imiona rodziców oraz nazwiska rodowe. Tak jak wspomniałem przy skróconym akcie urodzenia, należy zwrócić uwagę na różnice kulturowe oraz przypadki zmiany nazwisk w 2 kierunkach. Mężczyzna również może zmienić nazwisko podczas małżeństwa i przyjąć nazwisko żony. A przy nazwiskach z innych krajów, np. latynowskich, kobiety używają zarówno nazwiska ojca jako pierwsze nazwisko, jak i nazwiska matki jako drugie nazwisko, tak zwane middle name. A po ślubie nazwisko męża staje się pierwszym, natomiast dotychczasowe panieńskie ojca przechodzi na drugie nazwisko, middle name. Czwartym obszarem są dane dotyczące nazwisk małżonków po zawarciu małżeństwa. Jest to swojego rodzaju deklaracja zawarta wcześniej. Wynikiem tego pola może być to, że żona przyjęła nazwisko męża, mąż przyjął nazwisko żony, jedno lub dwoje małżonków przyjęło podwójne nazwisko, gdzie nazwisko męża jest pierwsze, jedno lub dwoje małżonków przyjęło podwójne nazwisko, gdzie nazwisko żony jest pierwsze. Te zmiany są i były w Polsce bardzo popularne, np. ze względu na wykonywanie zawodów prawnika. Pole 5 to informacja o tym, jakie nazwiska będą miały dzieci zrodzone z tego małżeństwa. I tu jest sytuacja podobna jak w punkcie 4. Nazwisko męża, nazwisko żony, podwójne nazwisko, gdzie nazwisko męża jest pierwsze, podwójne nazwisko, gdzie nazwisko żony jest pierwsze. Może się zdarzyć sytuacja, gdzie mąż przyjął nazwisko żony z praktycznych pobudek, a żona pozostała przy swoim. Natomiast dzieci otrzymują nazwisko męża. Pole 6 to dane świadków, a dokładnie imię lub imiona i nazwiska pierwszego i drugiego świadka. 7 pole to imię i nazwisko biegłego, jeżeli taki był podczas ślubu. Pole 8 to imię i nazwisko tłumacza, jeśli taki był podczas ślubu. 9 pole to imię i nazwisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w jakim odbyło się małżeństwo.
Pole 10 to informacja o zawarciu związku małżeńskiego. Informacja, czy podczas ceremonii zostało wyrażone wspólne oświadczenie. Pole 11 to wzmianki dodatkowe. Pole 12 to adnotacje. Natomiast pole 13 to informacja o odpisie wraz z miejscem sporządzenia odpisu, datą sporządzenia odpisu, informacją o wniesionej opłacie skarbowej. Pole 14 to podpis i pieczęć urzędnika wydającego odpis. Odpis w prawym górnym rogu zawiera dwa numery. Pierwszy numer wydanego druku z numerem ewidencjonowanym w konkretnym urzędzie, natomiast drugi numer to numer druku arkusza, ponieważ wszystkie arkusze stanowią druki ścisłego zarachowania. Ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4 o wymiarach 210 mm na 297 mm. Wydawane jest na blankiecie utrzymanym w różowej kolorystyce, wykonanym na papierze ze znakiem wodnym, nie wykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym drobny pyłek wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym. Dodatkowo w blankiecie odpisu skróconego aktu urodzenia zamieszczono zabezpieczenia takie jak tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, druk reliefowy, mikrodruki, elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie, element graficzny wykonany farbą irydyscentną, element graficzny zawierający efekt kątowy, element graficzny wykonany techniką suchego tłoczenia. Oznaczenie indywidualne składające się z 2 liter i 7 liczb. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Jest to dość ciekawy dokument, który można streścić jako świadectwo stanu wolnego, czy na przykład świadectwo kawalerstwa. Dokument jest stosowany w przypadku, gdy zawiera się małżeństwo z osobą z innego kraju. Proces wygląda w ten sposób, że dwa kraje wystawiają sobie podobne zaświadczenia jako dowód na to, że nie istnieją przeciwwskazania do zawarcia małżeństwa, a dana osoba nie zawarła już jakiegoś małżeństwa wcześniej w innym kraju. Co zawiera taki dokument? Pierwsze pole to treść zaświadczenia i podstawa prawna. Treść brzmi następująco. Niżej wymieniona osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo. Podstawą prawną jest artykuł 83 ustawy o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku. Drugie pole to dane osoby, która zamierza zawrzeć małżeństwo, a w nim imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo. Trzecim obszarem są imiona i nazwiska rodziców osoby, która zamierza zawrzeć małżeństwo. Imię i imiona ojca i matki oraz nazwisko i nazwisko rodowe ojca i matki. Pole czwarte to dane drugiej osoby, która ma zawrzeć małżeństwo. Imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, nazwisko, nazwiska rodowe, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo. Pole piąte to termin ważności zaświadczenia. Pole szóste to adnotacja o opłacie skarbowej. Jest to zaświadczenie, a nie odpis, wobec czego nie ma informacji takich jak były w odpisach. A siódme pole to pieczęcie i podpis kierownika Urzędu Stanu Cywilnego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. Warto zwrócić uwagę, że przy odpisach w tym miejscu są dane urzędników, natomiast zaświadczenie jest wydawane przez samego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub konsula. Dlaczego to zaświadczenie znalazło się w zestawieniu tych dokumentów? Są to swojego rodzaju dane osobowe, przydatne przy ustaleniach genealogicznych. Deklaracja zawarcia małżeństwa czy zaświadczenie o stanie kawalerskim na potrzeby innej konkretnej osoby mogą w niektórych przypadkach wnieść dodatkowe informacje. W niektórych sytuacjach mogą stanowić również dane wrażliwe. Do małżeństwa może nie dojść z różnych przyczyn, jednak wydany dokument pozostawia ślad w dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego. Ten dokument jest dość nowym wzorem i nie występował wcześniej w zakresie dokumentów przydatnych w genealogii. Jednak informacje i podobne zaświadczenia były czasami umieszczane w informacjach uzupełniających lub notatkach dotychczasowych ksiąg. Dokument był częściej stosowany przez kościoły. I tu warto zwrócić uwagę na dotychczasową sytuację w Polsce, gdy były zawierane śluby międzywyznaniowe. W 1931 roku, podczas spisu ludności II Rzeczypospolitej, największe grupy wyznaniowe stanowili wyznawcy 5 wyznań. Katolicy obrządku łacińskiego to było 64,8% osób,
prawosławni 11,8%, grekokatolicy 10,4%, wyznawcy judaizmu 9,8% i protestanci 2,6%. Łącznie osoby wierzące stanowiły ponad 99% ludności. W spisie tym do protestantów zaliczono także luteran, kalwinistów, metodystów, baptystów, adwentystów, irvingian, wyznania zielonoświątkowe i ruch badacki. W Polsce sytuację prawną związków wyznaniowych komplikował brak uregulowania prawa wyznaniowego. Według koncepcji Ministerstwa Sprawiedliwości uprawnienia nadane przez jednego z zaborców obowiązywały w całym kraju. Według innej koncepcji obowiązywało prawo dzielnicowe, co oznacza, że w każdym byłym zaborze obowiązywały odrębne przepisy. Na terenie byłego zaboru rosyjskiego związki wyznaniowe mogły funkcjonować na podstawie carskiego ukazu tolerancyjnego z 17 października 1906 roku. Na terenie byłego zaboru austriackiego związkom wyznaniowym przysługiwało prawo do urządzania nabożeństw domowych. Natomiast na terenie byłego zaboru pruskiego w oparciu o przepisy zbioru ustaw pruskich. Za związki wyznaniowe uznawane w Polsce były Kościół katolicki na podstawie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany 10 lutego 1925 roku w Rzymie, ratyfikowany przez rząd 27 marca 1925 roku. Żydowski Związek Wyznaniowy, rozporządzenie ministra WRIOP z dnia 5 kwietnia 1928 roku, Wschodni Kościół Staroobrzędowy uznany rozporządzeniem prezydenta z dnia 22 marca 1928 roku, Muzułmański Związek Religijny na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku oraz Karaimski Związek Religijny na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku. Jako kolejny Kościół ewangelicko-augsburski, który działał w oparciu o dekret prezydenta z dnia 25 listopada 1936 roku oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, który działa na podstawie dekretu prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 roku, a wcześniej 1923 roku. Druga Rzeczypospolita była w rzeczywistości krajem wyznaniowym. Rzymskokatolicy, grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy i osoby wyznania mojżeszowego oraz muzułmanie. Polacy byli przede wszystkim katolikami lub ewangelikami czy protestantami. Ukraińcy byli podzieleni. Część z nich była wyznania unickiego, część wyznania prawosławnego. W większości prawosławni byli też również Białorusini i tzw. tutejsi w województwie polskim oraz duża część Polaków z Podlasia. Wśród Niemców przeważali protestanci, natomiast Żydzi wyznawali judaizm lub byli wyznania rzymskokatolickiego lub protestanckiego. Muzułmanami byli przede wszystkim Tatarzy. To były czasy, gdy Rzeczypospolita w Europie cieszyła się tolerancją względem religii. Pierwszym dokumentem prawnym gwarantującym tolerancję religijną w Rzeczypospolitej był akt Konfederacji Warszawskiej, uchwalonej na pierwszym Sejmie Konwokacyjnym w 1973 roku w Warszawie. Konfederacja Warszawska dawała gwarancję wolności religijnej, takie jak bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami i szlachcie, mieszczanom, królewskim, innym ludziom wolnym zagwarantowano pełne równouprawnienie niezależnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym. Dokument ten jest uważany za początek prawnie gwarantowanej tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w całej Europie. Kościół katolicki nie sprzeciwiał się również w sposób bezpośredni zawieraniu małżeństw mieszanych. Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku wymagał zachowania formy kanonicznej, zawarcia małżeństwa, a jej brak traktował jako przeszkodę przesądzającą o ważności zawartego małżeństwa. Obecnie obowiązujący kodeks kanoniczny z 1983 roku idzie jeszcze dalej i wymaga zachowania formy kanonicznej jedynie dla godziwości aktu zawarcia małżeństwa, a więc zgodności z zasadami i intencją. Przykładowo, aby był możliwy ślub w obrządku rzymskokatolickim strony katolickiej ze stroną ochrzczoną, a nie katolicką, konieczne jest uzyskanie zezwolenia ordynariusza miejsca, a więc biskupa diecezjalnego. Konieczne jest złożenie przez obie strony dokumentów potwierdzających chrzest oraz to, że są stanu wolnego i to właśnie w tym zakresie dokument obowiązywał już od dłuższego czasu na skraju przepisów prawa polskiego oraz kanonicznych. A jakie znaczenie ma taki dokument w przypadku obcokrajowców?
Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej jest udzielane cudzoziemcowi będącemu małżonkiem tego obywatela, małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej, oprócz podstawowych dokumentów, cudzoziemiec musi również złożyć aktualny odpis małżeństwa wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. W przypadku dziecka powinien być to m.in. dokument potwierdzający posiadanie rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim. W przypadku możliwości wykonywania pracy, cudzoziemiec, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej i posiada ważną decyzję na pobyt czasowy wydaną ze względu na małżeństwo, może również wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W obu przypadkach w karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja dostęp do rynku pracy. Jakie mamy rodzaje ślubów w Polsce? W Polsce ślub można zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego, to tzw. ślub cywilny, oraz w świątyni, to jest w kościele, w cerkwi lub innych świątyniach. W Polsce ślub udzielony w obrządku niektórych religii, m.in. w kościele rzymskokatolickim, może zostać uznany i zarejestrowany przez Urząd Stanu Cywilnego bez konieczności zawierania ślubu cywilnego. Jest to tzw. ślub konkordatowy. W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego należy złożyć m.in. osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim, załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa. Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem do tego dokumentu na język polski. Dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument, należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu, np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów, może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia takiego dokumentu. Takie postanowienia wydają sądy rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. W przypadku zawarcia ślubu konkordatowego należy złożyć w świątyni dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy, np. metryka chrztu, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, a także zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Do uzyskania takiego zaświadczenia należy udać się właśnie do Urzędu Stanu Cywilnego. Świadectwo małżeństwa przydaje się również przy zezwoleniu na pobyt. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej jest udzielane cudzoziemcowi będącemu małżonkiem tego obywatela i małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy. Jest możliwe też nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa. Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego. O uznanie obywatelstwa polskiego może ubiegać się cudzoziemiec, który przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu i pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim. Jak zawnioskować o wydanie aktu małżeństwa? Tak jak w każdym standardowym wniosku, w lewym górnym rogu podajemy imię, nazwisko wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, to poniżej danych wnioskodawcy podajemy imię i nazwisko pełnomocnika. Następnie podajemy adres zamieszkania wnioskodawcy oraz możemy podać numer telefonu. Numer telefonu nie jest obowiązkowy, ale może ułatwić kontakt z urzędem. W prawym górnym rogu podajemy miejscowość wraz z datą oraz poniżej kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do jakiego adresujemy wniosek. Ze względu na to, że wszystkie urzędy są zobowiązane wydać interesujące nas dane, nie trzeba adresować wniosku na konkretny urząd albo na konkretną osobę. Należy pamiętać, że uprawnionymi do otrzymywania dokumentów są osoby, których wniosek dotyczy, czyli oboje małżonkowie, wstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun oraz osoba, która będzie mogła wykazać interes prawny. Taka klauzula widnieje też na ustawowych wzorach dokumentów. We wniosku przekreślamy rodzaje dokumentów, jakich nie chcemy, pozostawiając ten właściwy. Do wyboru mamy wniosek o wydanie skróconego aktu małżeństwa, zupełnego aktu małżeństwa oraz wielojęzycznego aktu małżeństwa. We wniosku podajemy imię lub imiona męża, nazwisko męża, numer PESEL męża, imię lub imiona żony, nazwisko rodowe żony, numer PESEL żony, datę zawarcia małżeństwa, miejsce zawarcia małżeństwa, gminę, dzielnicę lub parafię, w jakiej został zawarty związek małżeński, numer samego aktu małżeństwa, liczbę odpisów oraz cel wydania dokumentu. Oczywiście podajemy te dane, jakie są nam znane. Istnieje duża szansa, że osoba zostanie odnaleziona i uwierzytelniona bez większości danych.
Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół. We wniosku widnieje prośba o podanie nazwiska męża, przy żonie jest to już nazwisko rodowe. W związku z czym należy uważać na ewentualne błędy, ponieważ ustawodawca nie przewidział w tym wniosku, że mąż może również przyjąć nazwisko żony i w jego przypadku może figurować nazwisko rodowe męża. W standardowym wniosku na końcu dokumentu jest miejsce na podpis nasz oraz podpis osoby przyjmującej wniosek. Następnie jest zamieszczona standardowa klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych, ale jako zakres jest wskazany tylko i wyłącznie numer telefonu. Pod tą klauzulą podpisujemy się również, jeśli podaliśmy numer telefonu. W praktyce lepiej podpisać tą klauzulę, ponieważ po ponad 6 latach po wprowadzeniu RODO wielu urzędników z obsługi patentów nie wie, do czego służą klauzule, wobec czego wniosek może zostać odrzucony. Poniżej mamy informacje o opłatach skarbowych. W podstawie prawnej opłaty skarbowe za wydanie wniosku wynoszą za skrócony odpis 22 zł, czyli 4,67 euro lub 4,83 dolara oraz zupełny odpis 33 zł, czyli 7,01 euro lub 7,25 dolara. Oczywiście przelicznik może się z dnia na dzień zmieniać, więc podaję te dane jako dane przybliżone. Istnieje możliwość wydania wniosku wielojęzycznego. Wtedy możemy odebrać dokument opisany również w innych językach. Dokument ma wtedy taką samą moc prawną jak tłumaczony przez tłumacza przysięgłego, więc zaoszczędza to dodatkowego czasu na tłumaczenie dokumentów. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.